Cześć, witam serdecznie. Dzisiaj będzie regulacja przerzutki tylnej w rowerze, czyli ten element, który jest umieszczony pod kasetą zmiany biegów. Jest to jedna z podstawowych przerzutek firmy Shimano. Pokażę Wam po kolei, jak to wszystko wyregulować. Nie jest to skomplikowane i do zrobienia, jeżeli macie zacięcie majsterkowicza i czujecie się na siłach, zapraszam do oglądania mojego filmu. Tu jeszcze w ramach wyjaśnienia warto wiedzieć, że najwyższy bieg to jest ten najmniejszy, czyli ta malutka zębatka. To małe kółko zębate. Pierwszy bieg, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy. Czyli 8 kół zębatych umieszczonych na jednej kasecie. Przełożenia te obsługuje przerzutka, która jest umieszczona pod osią tej właśnie kasety. Jeżeli tylna przerzutka jest delikatnie rozregulowana, nie musicie ściągać linki, naprężać i wtedy pokręcając tą baryłką, tą śrubą baryłkową, jak również pokręcając tą nakrętką w przerzutce tylnej, możemy doregulować siłę naciągu tej linki i przy okazji wyregulować. Ale bywa tak, że taka regulacja jest niewystarczająca lub kłopotliwa. To ja Wam pokażę, jaki jest na to prosty sposób. Do takiej naprawy będzie potrzebny Wam klucz imbusowy. Jest to klucz o rozmiarze 5 mm. Wkrętak krzyżakowy do regulacji przerzutki. Kombinerki. Mogą się przydać tulejki aluminiowe oraz szczypce do ich zaciskania. Przy pomocy wkrętaka krzyżakowego zdemontuję osłonę łańcucha. Jedna śrubka. Kolejne 2 śrubki i osłona jest zdjęta. Zaczynamy proces regulacji przerzutki. Powiem wprost, jeżeli korekta regulacji łańcucha z przerzutką tylną jest potrzebna, ale w minimalnym zakresie, wystarczy nam doregulować tą właśnie śrubą, która jest umieszczona na lince. I to nam wystarczy. W dalszej części filmu pokażę, jak to zrobić. Natomiast gdy łańcuch faktycznie haczy o ramę lub próbuje spaść z tego właśnie uzębienia najwyższego biegu w kierunku ramy lub z tego najniższego uzębienia, czyli tego dużego kółka, bieg numer 1, próbuje spaść na szprychy lub haczy po prostu łańcuch podczas pracy, to wtedy konieczna jest regulacja tymi właśnie ogranicznikami. Tak na co dzień tego nie regulujemy, one są ustawione już fabrycznie lub po prostu przez serwis i tego po prostu bym Wam regulować nie zalecił, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Ale dla pewności pokażę jeszcze, jak to wygląda. Żeby mieć całkowitą pewność, czy ta przekładnia pracuje prawidłowo, to ja pozwolę sobie odkręcić tą właśnie linkę kluczem imbusowym piątką. Odkręcam całkowicie linkę. Zobaczcie, ona jest luźna. Możemy wysunąć. Ta linka już nie pracuje, nie napręża nam całej przekładni. I w taki właśnie sposób, jak już mamy odłączoną tą linkę, możemy precyzyjnie sprawdzić, czy ograniczniki, te, które pokazywałem wcześniej, te 2 na dole, z literką H, z literką L, pracują prawidłowo. Jak już linka jest poluzowana, warto tą linkę jeszcze przesmarować, sprawdzić, czy luźno chodzi w pancerzu, czy ta linka nie ma jakichś zadrapań czy uszkodzeń. Możemy naoliwić oliwą tą linkę po to, żeby ona chodziła nam bardzo luźno w pancerzu. Mamy wtedy pewność, że linka przesmarowana będzie nam lepiej współpracować w układzie tej przerzutki tylnej.
Ale gdybyście chcieli zdjąć tą linkę całkowicie z tej przyrzutki, nie ma nic prostszego. Wystarczy ją po prostu albo uciąć szczypcami, odcinając tą część osłony linki. Zastosuję ten drugi wariant, czyli ściągnę tą osłonę, założę sobie zaraz nową dla pewności, żeby wszystko było ok. I zdjąć po prostu z linki. Już jest gotowe. Zobaczcie, osłona zdjęta. Po regulacji linki założę nową osłonę. W ten sposób można już tą linkę uwolnić, żeby nam to nie przeszkadzała. Po takim zdjęciu linki mamy pewność, że linka już nie będzie prężyła nam przekładni. Mogę sobie zmieniać biegi w dowolny sposób, w prawą, lewą stronę, zupełnie używając siły własnej ręki tutaj w tym miejscu. O. Czyli przy pomocy siły ręki mogę napinać przekładnię i puszczać ją w dół. Teraz pokażę Wam, jak się reguluje te dwie śruby ograniczające. Są to, powtarzam jeszcze raz, są to ograniczniki ruchu wózka przerzutki tylnej. Regulacja, mówię, nie jest skomplikowana, tylko wymaga precyzji oraz dokładności, bo potem to może skutkować uszkodzeniem układu napędowego w rowerze. Tu właśnie pokazane jest na instrukcji, jak ustawiamy poszczególne rolki i koła zębate podczas regulacji przy pomocy tych właśnie śrub. Te śruby, które są tutaj właśnie regulacyjne, one mają tak zwane zabezpieczenie przed samoodkręceniem, czyli one fabrycznie mają taką już substancję kleistą na gwincie, która powoduje, że one się podczas pracy samoistnie nie odkręcają. Jeżeli ta przyrzutka nie jest już świeża, nie jest najnowsza, ma trochę lat, warto zakupić preparat, który pozwoli nam nasączyć te gwinty w tych śrubach. Oczywiście warto to sobie zrobić przed regulacją. Ja tego nie będę robił, ponieważ ta przerzutka jest nowa. Po takim przesmarowaniu tych właśnie gwintów, tych śrub regulacyjnych, mamy pewność, że one po prostu się nam samoczynnie nie odkręcą podczas jazdy. Tym samym nie doprowadzą do rozregulowania układu tylnej przerzutki. Pod filmem umieszczę opis podobnie działających produktów. Teraz jeszcze jeden bardzo ważny szczegół. Jeżeli regulujemy położenie łańcucha na biegu najwyższym, czyli ten trybik, zębatka, to jest ta śruba oczywiście z literką H, ta górna. Wtedy właśnie tą przednią przerzutkę ustawiamy na tarczy największej. Na najwyższym przełożeniu jest ułożony łańcuch w przerzutce przedniej. W tylnej przerzutce na kasecie na biegu najwyższym, czyli ten mały trybik. Wtedy zobaczcie, łańcuch idzie w jednej linii. On nie jest przekoszony na żadne strony i można z powodzeniem deregulować ogranicznik, ten właśnie najwyższego biegu. Wtedy on bardzo ładnie się układa i nie jest przekoszony. On idzie prosto. Natomiast gdy regulujemy położenie łańcucha na biegu najniższym, czyli tym największym, w tej największej zębatce, to z przodu łańcuch musi być na biegu najniższym, czyli 1. On idzie prosto w linii, on nie jest przekoszony na boki, czyli gdyby był na najwyższym biegu, byłby bokiem, a tak idzie po prostej i ładnie się układa. Przekładnia numer 8, przekładnia numer 3. Największa zębatka z przodu, najmniejsza z tyłu. I odwrotnie. Największa z tyłu, najmniejsza z przodu. Przypominam, że linki nie ma. Linka jest zdjęta. Wózek jest przerzutki luźny, bez sterowania. On opiera się na sprężynach i sprężyna bez tej linki próbuje nam zrzucić cały ten wózek z tymi dwoma rolkami na zewnątrz, czyli w kierunku zębatki najmniejszej, czyli biegu najwyższego. Mamy 3 regulacyjne śruby. Zacznę na razie od tych dwóch. Z literką H, to jest opis na budowie, służy do regulacji tej rolki względem kółka najmniejszego, czyli biegu najwyższego. I wózek regulujemy do tego kółka zębatego. Jak przełożymy linijkę, ta rolka zębata musi pokrywać się z tym kółkiem zębatym w pozycji pionowej. Zobaczcie, jak to wygląda. Wkręcam w prawo, przesuwa się w lewo. Odkręcam w lewo, przesuwa się w prawo. I teraz muszę tak doregulować tą górną śrubą z literą H,
żeby nam nic nie haczyło. Jeżeli łańcuch nie spada na zewnątrz lub nie ociera drugą zębatkę i tu kółeczko nie przeskakuje napinającym łańcuchu, to znaczy, że regulacja jest pomyślnie zakończona. Kręcimy do przodu, sprawdzamy do tyłu. Jak nic nie haczy, to już jest dobrze. Naciągam sprężynę przekładni, przekręcam w tym kierunku, naciskam na maksa, maksymalnie, żeby doszło do ograniczników i obserwuję, czy wszystko ładnie się układa. To kółko zębate musi być w pionie z tym kółkiem zębatym dużym. Jeżeli łańcuch nie zeskakuje nam i trzyma się stabilnie, to znaczy, że jest regulacja dobrze zrobiona. Do tej regulacji służy śruba dolna z literą L. Dobra, zobaczymy teraz. Jeszcze troszeczkę. I zobaczcie, że jest ok. Puszczam teraz wózek przerzutki i przechodzę na dolne położenie. Na ostatnie. Jeszcze raz, próba do góry. Patrzcie, puszczam całkowicie. I łańcuch nie powinien nam spaść na ramę. I jest ok. Natomiast ta śruba regulacyjna jest to regulacja opasania łańcuchem kół zębatych. Ta śruba służy do regulacji kąta tej całej przerzutki i przy okazji opasania kół zębatych poprzez łańcuch. Regulując nią, staramy się doprowadzić, żeby ta rolka doszła jak najbliżej kółka zębatego najmniejszego. Oczywiście nie za blisko, bo wtedy może ocierać, ale tu jest akurat regulacja wystarczająca i nie ma co kombinować. Można powiedzieć, że wstępnie ta śruba ustawiona jest fabrycznie. Powinno wystarczyć. W razie potrzeb możemy tą śrubę we własnym zakresie doregulować. I jak powtarzam jeszcze raz, śruba ta powoduje, że cały wózek przerzutki idzie do góry albo na dół, przy okazji zwiększając kąt opasania tych właśnie poszczególnych przekładni zębatych. W tej chwili jest wstępna regulacja przerzutki zrobiona, to znaczy wyregulowałem ograniczniki niższy bieg, najwyższy bieg. Łańcuch nie spadnie między ramę a zestaw kół zębatych oraz nie spadnie między największe koło zębate a szprychy. Jak również nie zahaczy tą częścią o szprychy. Po takim ustawieniu mamy pewność, że wszystko będzie ok i dalej możemy przystąpić do regulacji tych poszczególnych kół zębatych. Przed przystąpieniem do regulacji przerzutki tylnej należy dokręcić bezwzględnie tą nakrętkę linki baryłkową do oporu w prawo. Można popuścić pół obrotu, żeby nie była całkowicie napięta. Tak samo dokręcamy w kierownicy. Oto dlatego, jeżeli braknie nam tutaj możliwości regulacji, bo już maksymalnie ją wykręcimy, mamy wtedy taką możliwość regulacji w kierownicy nawet podczas jazdy. W
Wkręcamy jeszcze nakrętkę baryłkową przerzutki tylnej do oporu. Możemy cofnąć pół obrotu. O, to są elementy, które przykręcę tutaj. To jest takie wyżłobienie, dlatego ważne jest, żeby w tym miejscu właśnie umieścić linkę. Przy okazji nie zniszczycie linki poprzez jej zmiażdżenie. Tak ułożoną linkę z pancerzem już zakładamy do przerzutki tylnej poprzez ten otwór tu i wprowadzamy ją do przerzutki. Następnie w tym kierunku przeciągamy przez uchwyt mocujący linkę. Pamiętajmy o tym, żeby tą linkę umieścić w środku frezu. Klucz imbusowy HX5. Przykręcimy wstępnie tą linkę w mocowaniu przerzutki. Teraz przechodzimy do procesu regulacji. W kierownicy bieg numer 8 i tryb również jest numer 8. Kręcimy. Wszystko ładnie chodzi. Kręcę z pedałami, przełączam dźwignię na bieg numer 7. Zobaczcie, ma chęć łańcuch wejść, ale nie może. On przeskakuje. Odkręcam baryłkę, tą regulacyjną z dołu, w lewo, czyli przeciwną do ruchu wskazówek zegara. Kręcąc i odkręcam baryłkę i już nam wskoczył. Proszę bardzo, jest. Mamy już na biegu numer 7. Włączam bieg numer 6. Jest. 5. Ma kłopoty. Jeszcze podkręcimy troszeczkę. Jest. I tak po kolei zmieniamy biegi i obserwujemy, jak zachowuje się przykładnia tylna. Oczywiście sprawdzamy numer biegu, który jest z tyłu, z przełożeniem, który jest u góry w kierownicy. Czy się pokrywa numer w przerzutce tylnej z numerem na kierownicy. Jedno kliknięcie, jedno przełożenie. I szybciej. Teraz zobaczcie, należałoby tą linkę zabezpieczyć. Jedna instrukcja podaje, że powinno być w tym miejscu, powinno być do 20 mm długość tej linki. No to mam troszkę więcej, ja zaraz ją skrócę. Natomiast trzeba ją zabezpieczyć taką końcówką. One są dostępne w handlu, w sieci handlowej. Dlatego, żeby ta linka nie kaleczyła, jest to istotne, żeby było bezpiecznie i pewnie. Siła, którą dokręcimy tą śrubę już na 100%, podaje instrukcja. Zaraz to ustawię w kluczu i dokręcę tą śrubę, żeby ta linka stała nam stabilnie i żeby się nie przesuwała. Po ustawieniu klucza dokręcam linkę. Momentem 7 Nm, przytrzymując przerzutkę. I gotowe. Z pomocą uniwersalnych szczypiec skracam linkę. Oraz zakładam końcówkę na linkę i zagniatam.
Wprowadzam linkę tu, w to miejsce i zagniatam. W kilku miejscach dla pewności. I już jest gotowe. Ta końcówka aluminiowa zabezpieczy nam linkę przed jakimkolwiek skaleczeniem czy rozwarstwieniem tej właśnie linki. Taka jeszcze mała uwaga. Dlaczego przykręciłem te dwie baryłki do oporu, no tam z minimalnym luzem, przed regulacją całej przerzutki tylnej? A to dlatego, że jeżeli łańcuch już jest na samym dole ustawiony i linka jest luźna, to żeby doregulować, należałoby naciągnąć tą linkę, żeby ten łańcuch poprowadzić wyżej, na niższe przełożenie, czyli do góry, ale wykręcając ją, my jak gdyby wydłużamy naciąg tej linki poprzez wydłużenie pancerza. Wydłużając pancerz, wykręcając tą właśnie baryłkę, tą śrubę baryłkową, naciągamy linkę i w ten sposób dokonujemy regulacji. Z biegiem czasu ta linka będzie się nam wydłużać, to wszystko będzie się zużywać i cały czas będzie trzeba tą baryłkę wykręcać, zarówno tu, jak i w kierownicy. To pozwoli nam precyzyjnie doregulować przerzutkę. Nawet podczas jazdy możemy przy kierownicy baryłkami również taką regulację przeprowadzić. W trakcie jazdy możemy kontrolować, no nawet na wyczucie, na słuch, jak zachowuje się przerzutka. Oczywiście to trochę wymaga wprawy, ale zapewniam Was, że jest to do zrobienia i to całkiem fajnie nawet wychodzi, jak się trochę popraktykuje. Także nie bójcie się kręcić w kierownicy, czy nawet tutaj, tylko pamiętajcie zawsze, w którą stronę kręciliście, żeby ewentualnie w razie jakichś tam błędów powrócić do punktu wyjścia, wkręcając taką samą ilość obrotów, którą się uprzednio wykręciło. Tu taka jeszcze ważna informacja. Ten wózek musi być prosty. On musi być prostopadły do powierzchni tego całego mechanizmu przełożenia, do tej całej kasety. Czyli on nie może być wygięty w tą stronę. On musi być po prostu prosty w stosunku do koła, do całej kasety. Jeżeli on jest na boki przestawiony, to znaczy, że coś jest nie tak i wtedy mogą być kłopoty ze zmianą biegów. Zostało nam tylko założyć osłonę. Warto posmarować preparatem śruby po to, żeby się samoczynnie nie odkręcały podczas jazdy, a to jest bardzo dobry środek, który zapobiega takim sytuacjom. Przy takim preparacie nie trzeba mocno dokręcać śrub, one się po prostu nam nie odkręcą i mamy pewność, że podczas jazdy nic z roweru nie pogubimy. Można oczywiście zastosować inny środek podobnie działający. W sieci handlowej jest takich środków tego typu dostępnych dużo. Pamiętajcie o linku do filmu, on się Wam przyda przy własnych naprawach czy regulacjach roweru. Na tym kończę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na moje kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!